Witajcie, mam na imię Tomasz i w tym filmie pokażę Wam, jak upiec pyszne ciasto czekoladowe, potocznie zwane też murzynkiem, które będzie wyglądało w ten oto sposób, żeby mi się nie spadło. Czyli zrobiłem też polewę czekoladową z prawdziwej czekolady na to ciasto i ciasto wlałem do dużej blachy okrągłej, żeby było niższe. Natomiast możecie wlać ją do keksówek lub do blachy prostokątnej, wtedy będzie dużo wyższe. Ja jednak wlałem, żeby były półokrągłe takie formy i trochę niżej. I powiem Wam, ciasto jest mega pyszne, mega intensywnie czekoladowe, takie wilgotne. Sami zresztą zobaczycie po przepisie, że to jest połączenie dwóch przepisów w zasadzie na zebrę i ciasto czekoladowe razem, przez co powstaje właśnie tak dobre, pyszne jedzonko. Jak to zrobić, dowiecie się krok po kroku właśnie w tym filmie. Zapraszam. Gotowanie ciasta murzynek nie jest trudne. Ja akurat zrobię je w blasze takiej okrągłej, czyli takiej do babki okrągłej. Możecie to zrobić w keksówkach, możecie też to zrobić w blachach takich jak do piernika prostokątnych. Obojętnie, to nie ma znaczenia. Od razu Wam powiem, możecie używać oczywiście, jakbyście keksówek używali, czy blach takich do piernika, wyłożyć je na przykład papierem do pieczenia, ale ja bardziej tradycyjną metodę wybiorę, czyli po prostu posmaruję to masłem. Możecie je smarować jak najbardziej margaryną, ale masło jest lepsze w smaku, czyli po prostu kostkę masła sobie bierzecie i smarujecie krawędzie. Po co ja to robię? Jak faceci to oglądają, to pewnie się zastanawiają, ki diabeł. No po to, żeby ten ciasto Wam nie przywarło do tych krawędzi, żebyście mogli je ładnie wyjąć. To masło oczywiście się rozpuści, doda też smaku, a jednocześnie zapobieże temu, że nic Wam nie przywrze do krawędzi Waszych blach. Jak blacha jest już nasmarowana, to ją zamykamy. Oczywiście jak mamy tutaj tego typu blachę, bo inna po prostu nasmarowana i tyle. Dobrze, następnie Wam w tym przepisie powiem, jakie potrzebujecie mieć składniki. Od razu też jeszcze raz wspomnę, że to jest murzynek, czyli ciasto czekoladowe, ale tak nie jest takim prostym przepisem. Zobaczycie, że jest inny to przepis niż wszystkie inne przepisy w internecie. I to nie jest mój wymysł ten przepis, tylko przeczytałem w internecie, po prostu jedna osoba podzieliła się w komentarzu tym przepisem, ja go sprawdziłem i po prostu wydał mi się genialny po jego wypróbowaniu i teraz się dzielę tym przepisem ja z Wami. Potrzebujecie 5 jajek. Po prostu zwykłe elki, 5 sztuk jajek będziecie potrzebowali. Jedną szklankę, mam takiego arkoroku, ale tam ona będzie naszym odmierzalnikiem, czyli jak będziecie mieli inną szklankę, zwykłą szklankę, kubek czy cokolwiek, to zawsze jest ten odmierzalnik, o którym będę mówił, bo zachowane proporcje mniej więcej powinny być takie same. Czyli tak naprawdę jedną szklankę taką damy cukru. W większości przepisów piszę o 2 szklankach, możecie dać więcej. Ja daję jedną, bo ja nie lubię za słodkich ciast, czyli jedną szklankę cukru, potem 3 szklanki mąki dodam. Mąka oczywiście standardowa, czyli takie szklanki, nie? Mąka oczywiście standardowa 450 lub 480 typ, nie większy, bo już nie takie w chlebówki wchodzić, tylko takie mąki, no powiedzmy sobie tortowe, żeby to były. Następnie 2 łyżeczki proszku do pieczenia, oczywiście płaskie, nie jakieś czubate. Będziecie potrzebowali od 5 do 8 łyżek, czyli dużych łyżek już stołowych kakao, żeby do tego wrzucić, czyli ten placek, jak widzicie, ciasto będzie bardzo mocno czekoladowe, kakaowe. Następnie 150 ml wody. 150 ml wody to w przypadku takiej szklanki to będzie około 3/5 tej szklanki. I kolejna rzecz to jest 150 ml mleka. Tu już widzicie zmienną między standardowymi murzynkami, że dajemy i wodę, i mleko. I też 150 ml, czyli znowu 3/5 takiej szklanki. Ale to jeszcze nie koniec, dlatego że też do tego ciasta będziemy dawali 200 ml oleju dodatkowo. To już kolejna zmienna, jak widzicie. Czyli można powiedzieć 4/5 takiej szklanki będzie jeszcze oleju. Zamiast oleju możecie dać też masło. Ewentualnie możecie też dać pół na pół masło i olej, czyli pomniejszyć proporcję tego oleju, o którym wspomniałem i dać jego połowę, powiedzmy, czy w zastępstwie masła. I jeszcze 2 kropelki olejku waniliowego. Może być też inny olejek, ale waniliowy jest taki najbardziej, myślę, uniwersalny. Dobra, wiecie jakie są składniki i teraz jak to robić? Powiem Wam, że ten przepis robi facet i w ogóle w komentarzu też nie wiem, kto to napisał, bo trudno powiedzieć, czy mężczyzna, czy kobieta, ale przepis jest mega prosty, bo nie musicie osobno ubijać jajek, nic nie musicie osobno robić. Po prostu bierzecie jeden garnek i w nim wszystkie składniki mieszacie, czyli te składniki, które ja Wam wymieniłem przed chwilą, to je wszystkie mieszacie naraz. Po prostu najpierw zacznijcie od jajek z tego prozaicznego powodu, że jak Wam wpadnie skorupka, to ją łatwiej wyciągniecie, gdy
najpierw wbijecie same jaja. Dobrze, wbiłem jajka, jak widzicie, nawet mi się udało wbić je bez skorupki. No i teraz co robimy, to moglibyście już je tak wstępnie rozbrzdechać, żeby Wam łatwiej było je rozrobić. Możecie do tego rozbrzdechania użyć specjalnej takiej do pieczenia łyżki, drewnianej łyżki lub zwykłej łyżki. I dlatego ja mam taką specjalną łyżkę do pieczenia ciast, do robienia, rozrabiania ciast, czy nawet do ukręcenia ciast, czyli tak zwaną kulkę. Ale ja będę najprostszą metodę pokazywał, taką, że każdy sobie poradzi, nawet facet, więc najzwyklejszą łyżkę użyjemy do rozrobienia jaj. Pamiętajcie, te jajka będę tyle rozmieszywał do żadnej robienia piany, tylko do tego, żeby jednolita konsystencja była, żeby nie oddzielało się białko od żołódka. No i zobaczcie, trochę potarłem, czyli białko z żołódkiem zostało złączone. Czyli to już jest ok. Dodajemy wszystkie teraz te składniki, które wymieniłem wcześniej. Teraz dodajemy i potem ponownie je tak długo będziemy mieszali, aż będzie to jednolita, mocna konsystencja. Czyli cukier został dany. Mogę go trochę już rozbrzdechać, żeby to się już troszkę rozrobiło. Mógłbym też inne składniki już dodać, ale najpierw przeróbmy troszkę ten cukier. I teraz dla Was ważna też informacja, zobaczcie w jakiej ja kolejności to daję, że tak naprawdę mąkę dodam na końcu z tego powodu, że jakbym dodał na początku mąkę, to by powstał taki glut gęsty i ciężko mi by było go rozrobić. Natomiast jak wszystkie ciekłe rzeczy, tylko te proszki pododaję wcześniej, to bardzo łatwo mi rozrobić te wszystkie rzeczy poza mąką, żeby było gładką konsystencją. Potem dodam tylko mąkę, rozrobię mąkę i to będzie bardzo łatwy przepis. Szanowni panowie, panie pewnie już wiedzą, olej dajemy do tego, żeby te ciasto nie było suche w środku. Jak tyle dajemy oleju, to one nie będzie mokre, ociekało olejem. W ogóle oleju jako takiego nie wyczujecie, ale będzie to ciasto bardziej takie wilgotniejsze. Jakbyście tego nie dali lub masło ewentualnie w zastępstwie oleju, to ciasto by było takie suche jak wiór i by no po prostu bardziej suchara przypominało, dlatego olej dodajemy. No i zanim jeszcze dodam mąkę, jeden z najważniejszych składników, czyli kakao. Kakao im więcej dacie, tym jest mocniejsze, ale pamiętajcie, że jak dacie za mocno, za dużo ogólnie kakao, to się placek zrobi ciasto gorzkie, więc nie możecie dawać tego za dużo, bo inaczej byście 20 machnęli i byście super mieli czekoladowy, więc nie byłoby takie super, bo by było za gorzkie, więc dajecie od 5 do 8 łyżek maksymalnie. Jak nie lubicie za gorzkiego, to możecie dać nawet do 5 łyżek. Dobra, dodałem wszystkie składniki poza na razie mąką i teraz te składniki razem z kakao znowu rozmieszuję, żeby było jednolitą masą. No i z jednej strony jak macie takie narzędzie, faceci, panowie, to używajcie tego, bo tym zrobicie dużo szybciej niż łyżką, ale jak no nie macie, no to musicie robić łyżką. Ja dalej będę robił łyżką, nie ułatwię sobie życia z tego powodu, że pokazuję takie coś, że każdy może taki przepis zrobić, nieważne jakie ma narzędzia, jakie zdolności, każdy da radę to zrobić. Pamiętajcie też, że czasami jak Wam ciasto wyjdzie zbyt rzadkie, takie zauważycie, że taki jest kleik, no bezsensowny, zbyt rzadki, to odrobinę dodajcie wtedy więcej mąki, żeby to ciasto było bardziej takie lejące, ale nie całkiem taka, powiedzmy sobie, wodnista rzecz. Jak za gęste, to albo trochę więcej mleka, albo trochę więcej wody. Raczej już nie dodawanie oleju, chociaż też jest to możliwe. Dobra, dodaliśmy tej mąki, no i ponownie to wszystko wymieszamy, czyli mieszamy tak długo, aż powstanie jednolita masa. Dalej robię to łyżką zwykłą, a nie żadnymi lepszymi narzędziami, mimo że posiadam. Za to już powinienem dostać plusika, a subskrypcję to już całkiem. Też Wam jeszcze jedno powiem, że ja ogólnie robię ciasta na oko, nie? Czyli wiem, jakie muszę składniki dać, bo sobie je zapisuję na kartce, ale nie trzymam się tych receptur dokładnie, tylko zawsze na oko oceniam, czy jest za rzadko, czy czegoś brakuje. Powiem Wam, zapach w tej chwili jest tak już aromatyczny. Ten olejek tutaj bardzo dużo daje. Jest po prostu już pyszne, że już by się chciało to zjeść. No ale jeszcze przecież musimy to upiec. No i dobra, ukręciłem ciasto i ma one taką konsystencję, jak widzicie, lejącą się. To jest dobre już bez grudek. Te grudki, które myślicie, że być może to są grudki, to nie grudki, tylko pęcherzyki powietrza. Konsystencja ciasta właśnie powinna wyglądać w ten sposób, czyli jest taka cieknąca, lejąca się, ale nie za rzadka, nie za gęsta. Tak bym powiedział w sam raz. Jak się zastanawiacie, dlaczego faceci czasami mówi się ukręcić ciasto, to właśnie dlatego się mówi ukręcić ciasto, bo zanim zrobicie ten wkład ciasta, czyli ciasto do pieczenia, to musicie je dosłownie ukręcić. Teraz co robię następne, to po prostu tą masę, którą sobie przygotowałem, wlewam do tej formy, którą też sobie wcześniej przygotowałem z masłem. Czyli wlewamy ciasto. Trochę forma, muszę powiedzieć Wam, że jest za duża odrobinę do tego ciasta, ale damy radę. Ważne, że nie za mała.
Pewnie jak byliście dziećmi, to rodzice wam dawali te łychy do oblizania, nie? Dobrze, jeszcze powiem wam też bardzo ważną informację dotyczącej formy, o której nie mówiłem wcześniej. Mianowicie pamiętajcie, że nie wlewajcie do facetów szczególnie mówię, nie wlewajcie ciasta za wysoko. Nigdy czubato, bo ciasto daliście proszek do pieczenia, ono będzie wam rosło w piekarniku, więc jakbyście dali czubato ciasta do formy, to wtedy by wam wykipiało ciasto w formie w piekarniku, byście mieli mnóstwo czyszczenia, więc dawajcie ciasta do formy nigdy więcej niż do 2/3 pojemności danej formy. Dobra, mam już wypełnioną formę do pieczenia i teraz ważne jest nastawienie piekarnika. Nastawiacie piekarnik na 180 stopni. Do pieczenia tego ciasta potrzeba 180 stopni. Najpierw wstawcie sobie piekarnik, niech on się już trochę zagrzeje i 180 stopni, jak już będzie miał ten piekarnik taką temperaturę, wkładacie dopiero wtedy ciasto do środka i pieczecie je około 45 do 50 minut i potem żremy. Chociaż ja wam jeszcze pokażę, jak zrobić na niego super polewę czekoladową. Dobra, piekarnik jest już nagrzany, czyli nastawiłem go na 180 stopni i czekałem, aż się nagrzeje. Jest gorąco jak diabli i niech się tam już one dzieje. Teraz musimy sobie zaprogramować, tak jak wam mówiłem wcześniej, i tutaj jak nie wiecie jak programować kuchenkę, to nagrałem film o tym, jak programować każdą kuchenkę, każdy piekarnik, to was odsyłam do tego filmu. Programujemy sobie dur na 45 minut. To jest minimalny czas, jaki będzie to się piekło. Dobra, słuchajcie, piekarnik się skończył, czyli skończyło się już pieczenie ciasta. Ciasto, jak widzicie, w środku jest, aparatu nie włożę, żeby mi się nie stopił. Wydaje się już dobre, nie? Bo już jest takie popękane i czarne, czyli czekoladowe. Słuchajcie, bierzecie patyczek taki do szaszłyków. To znowu dla facetów bardziej mówię, bo kobietki pewnie wiedzą, nie? Suchy patyczek bierzecie, wciskacie w ciacho i wyciągacie go z ciasta i patrzycie, czy ten patyczek jest suchy, nie? Jak będzie na nim ciasto wilgotne, czyli jakiś przyklejony glucik, to by ciasto musiało dalej być w piecu i jeszcze się parę minut popiec. Czyli wciskacie go gdzieś tam w ciacho, wyciągacie, jak jest suchy, czyli cały suchy patyczek jak jest, tak jak u mnie, widzicie, nic nie ma, nie? Wciskam w ciacho go, wyciągam i suchutki jest patyczek, to znaczy, że ciasto jest już bardzo ładnie, pięknie upieczone. Minęło dokładnie 45 minut, tak jak je wcześniej wstawiliśmy. A więc co robimy? Bierzemy rękawice, żeby się nie oparzyć. No i wyciągamy nasze superanckie ciasto. I zobaczcie, no trochę jeszcze tu nie posprzątałem po tym robieniu ciasta. Zobaczcie, jak śliczniuchniało wygląda nasze ciasto. Jeszcze na razie nie otwieram jego tutaj zapięcia. Z tego powodu, że przecież mamy jeszcze zrobić polewę czekoladową na tym cieście. A więc bierzmy się za polewę, ale to już w osobnym filmie. No i dobra, słuchajcie, nasze ciasto czekoladowe, murzynek, ciasto mocno czekoladowe w nietypowym przepisie zostało już zrobione. No i teraz musimy je otworzyć, żeby wam pokazać, jak wygląda. Ono jest jeszcze gorące, więc jakbym go ukroił, to pewnie może ucierpieć. Czyli blacha wyskoczyła, zobaczcie jak ta lala. No i ciasto się prezentuje tak. Była to trochę duża blacha, większa niż miałem tego ciasta, ale i tak wygląda to bardzo dobrze. Ciasto jest jeszcze mega gorące i z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do następnych, do komentarzy, do subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze okruszki tej czekolady leżą dookoła. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na następne filmy. Trzymajcie się, dobrego dnia. Cześć!